Twój tajski jest za słaby. Dzień dobry kochani, witajcie w pięknej Tajlandii. I witamy pięknego Kacpra w KSW. Dzisiaj dzień z nami w Bang Tao Beach, w Bang Tao Gym. Pokażemy wam, jak wyglądają nasze tutaj przygotowania do zbliżających się walki. Ogólnie jak wygląda tryb życia w rajskiej Tajlandii. No i co, dzień zaczynamy zawsze od Chodzenia na plażę. Spędzamy tutaj poranek, ładujemy się słoneczkiem, łapiemy pozytywną energię, żeby zacząć dobrze dzień treningowo. Jest piękna pogoda, także no żal nie skorzystać o poranku i nie rozpocząć tego dnia od zaczerpnięcia świeżego powietrza, złapania witaminki D, lekkiego rozruchu. No i co, zaraz będziemy szli na trening? Dawka na dobry, to jest za dużo już powiedziane. Dawka przed treningiem. Zaczynamy trening z boxingu, będzie techniczka, będą pewno różne sparingi. Ten trening jest fajny, bo nie jest taki ciężki, czyli na poranek jest sam raz, można nawet być zajechanym i przyjść na trening, czegoś się nauczyć, żeby głowa trochę popracowała, jakaś techniczka, taktyczka, a niekoniecznie się dojechać przed syntycznymi jednostkami. Tak powinien zostawić dla jednego partnera treningowego. Mój partner mnie olał dla piękniejszego partnera. Wiadomo. Forever alone. Ale zaraz przyjdzie mój partner, Jimmy Cruz, zawodnik UFC, także jak widać jest tu z kim robić. Ostatnio był Kelvin Gastelum, Khamzat Chimaev, także ekipa w Bang Tao cały czas jest mocna. Jak przygotowujemy się do walk razem, bo w klatce zawsze płonie ogień, więc tym razem będzie dokładnie tak samo. To technika, ale z tym gościem nie wiadomo. Bartek, co robimy dokładnie? Bartek wyjaśnił, bo koledzy nie słuchali. Słuchaliśmy. Kolejna technika. Wrzucamy luja ogłuszacza i później kopa. Jest to mój czwarty pobyt w Tajlandii. Już się tu trochę zadomowiłem. Jakby zsumować wszystkie wyjazdy moje do Tajlandii, no to już prawie będzie 1,5 roku, jak tu jestem. Ten wyjazd trwał 5 miesięcy, od listopada do właściwie połowy kwietnia. Każdy kolejny wyjazd daje mi coś nowego. Coraz więcej czerpię tej tajskiej energii, tajskiej radości i mocy z bycia tutaj, z obcowania ze świetnymi zawodnikami w pięknych otoczeniach przyrody i po prostu ta energia mnie przenika i uwielbiam przywozić ją do Polski i bardzo cieszę się, że jadę teraz prosto na walkę. Ponieważ przyjechali koledzy z Mighty Bulls, moi klubowi przyjaciele, jest trochę raźniej, jest trochę większa polska energia, polskie towarzystwo. W ogóle ja nie wiem, co oni robią, gadają zamiast trenować. Ja im No i na pewno każdy kolejny wyjazd jest lepszy pod tym względem, że jakby jestem już tu zadomowiony, jakby już znam warunki działania klubu, znam atmosferę, znam bardzo dobrze, już poznałem trenerów i mamy świetny kontakt, także już po prostu przyjeżdżam tutaj jak do domu i nie potrzebuję tego czasu na aklimatyzację i wprowadzenie. Nawiązując do mojej ostatniej walki i pytania, czy może niepotrzebnie poszedłem na wojnę z Piotrkiem Kuberskim, no może niepotrzebnie, ale też mam takie coś, mam w sobie taką sportową przekorę, że chciałem rywalizować z Piotrkiem Kuberskim w jego najmocniejszej płaszczyźnie. Chciałem rywalizować z Tomem Breezem w jego najmocniejszej płaszczyźnie, czyli w parterze i no, gdzieś zapłaciłem za to przegranymi. Ale jestem z siebie gdzieś dumny, bo nie obawiam się nikogo, nie obawiam się tych mocnych płaszczyzn i myślę, że taka droga będzie mnie budować i wciąż jestem młodym zawodnikiem i to w perspektywie czasu, w perspektywie
mojej całej kariery na pewno będzie miało pozytywny wydźwięk. Moim kolejnym rywalem będzie Michał Michalski. Charakterny gość, lubiący bitkę, dający emocjonujące walki, miewa kryzysy, a później potrafi z nich wyjść obronną ręką i walczy do końca, się nie poddaje. Bardzo się cieszę, że będę mógł się zmierzyć z takim zawodnikiem, bo jest to gwarancją właśnie tego, o czym mówiłem, czyli tych emocji, tego, że tam nie będzie kalkulacji, nie będzie rozkminiania, tylko na pewno będzie wojna i mam nadzieję, że tym razem nie będzie to tylko nominacja do walki roku w moim wykonaniu, tylko uda nam się toczyć walkę roku. Ale jazda, fajnie. Nie, naprawdę. Tutaj byłeś trenować. Ciepłutko. Dobrzy sparring partnerzy. Bardzo dobrzy trenerzy. Naprawdę jest ciężko. Ale warto. Trzeba się poświęcać, żeby później było wygrane podczas walki. Nie można lekceważyć przeciwnika. Trzeba iść po marzenia, bo marzenia się nie spełniają, marzenia się spełniają. Okej, więc zacznijmy od początku. W momencie, kiedy miałem 6 lat, byłem troszkę bardziej pobudliwym dzieckiem niż moi rówieśnicy, więc moja kochana mamusia wpadła na świetny pomysł, aby zapisać mnie na karate. To był strzał w dziesiątkę, ponieważ w karate się zakochałem. Przez pierwszy etap trenowania bawiłem się tym sportem, później zacząłem wyjeżdżać na zawody, zdobywać medale. Następnie dostałem się do kadry Polski i już w wieku 14 lat reprezentowałem Polskę na Mistrzostwach Świata, Europy. W wieku 15 lat zobaczyłem, jak Lyoto Machida niszczy swoich przeciwników w klatce, używając karate. Dla mnie to było coś niesamowitego, ponieważ wykonywał dokładnie te same techniki, co ja na macie karate, na zawodach karate. Powiedziałem wtedy, że ja dokładnie chcę to samo robić, co on. Moim następnym etapem było jiu-jitsu, były zapasy oraz boks. W wieku 18 lat zdobyłem czarny pas w karate i wtedy to był dobry moment, aby przejść na 100% zawodnika MMA. W 2014 roku pojechałem na amatorskie Mistrzostwa Świata IMMAF w Las Vegas. To były moje pierwsze profesjonalne przygotowania z racji tego, że zdałem maturę i mogłem poświęcić się tylko i wyłącznie treningom. Niestety odpadłem w drugiej rundzie i nie było dane mi zdobyć medalu. W 2015 roku ponownie pojechałem do Las Vegas. Niestety odpadłem przed samym wejściem do strefy medalowej, jednak trzeci raz już nie pojechałem i przyszedłem na zawodowstwo. Walczyłem z zawodnikami, którzy trafili do UFC, Bellatora, do Rizin. Po pierwszym roku, gdy zrobiłem aż 5 zawodowych pojedynków, przyszedł czas na Polską Federację FEN, gdzie zostałem tam mistrzem i aktualnie mam 8 walk wygranych z rzędu. KSW to jest mój nowy etap w karierze i wiem, że wykorzystam go maksymalnie jak się da. W momencie, kiedy KSW udostępniło post, że jestem ich zawodnikiem, mój telefon oszalał, musiałem go wyłączyć na jeden dzień, bo można byłoby dostać świra cały czas, powiadomienie za powiadomieniem i mam nadzieję, że po 11 maja w Ergo Arenie mój telefon jeszcze bardziej oszaleje, bo spowoduje mojemu przeciwnikowi piekło na ziemi. Villa Ahmed jest na pewno bardzo silny. Można było zauważyć na walce z Łukaszem Charzewskim. Na pewno nie ma lepszej stójki niż ja, więc będzie jego głowa bardzo mocno obita. Będzie musiał spędzić trochę czasu na sorze. Villa Ahmed ma na pewno dobry jeszcze parter i na ten parter będę musiał bardzo mocno uważać, ale spokojnie, szybciej go znokautuję niż on mnie sprowadzi do parteru. Chcę dawać wam i sobie jak najlepsze pojedynki tak, abyśmy je wspominali przez lata. Chcę udowodnić, że Kacper Formela naprawdę jest w stanie namieszać. Bójcie się, kategoria piórkowa, nadchodzę. Skończyliśmy trening kickboxingu, była techniczka, były rundki, teraz zrobimy taki niepełny trening motoryczny, tylko taką dobitkę na airbike'u, trochę podciągania, rzuty piłką, takie jak najbardziej dynamiczne ćwiczenia, żeby po prostu już się dojechać do końca. Lecimy jedno z moich ulubionych ćwiczeń od trenera z CEK, Mirka Babiarza, który zawsze gwarantuje mi niesamowitą dynamikę i niesamowitą moc na tym końcowym okresie przed walką. Martwy ciąg z gumami. Używamy gum dlatego, że na dole w tym pierwszym momencie jakby gumy są rozluźnione i nie ma ciężaru, a w końcowym etapie jakby gumy są na maksa naprężone i ten ciężar się zwiększa, czyli mamy tą mocną siłę startową, a u góry jest maksymalny ciężar, także pozwala to także zachować siłę maksymalną, nad którą pracowaliśmy cały okres poprzedzający
te końcowe przygotowania, także Każdy swój trening motoryczny zaczynam od pobudzenia mięśni głębokich, czyli od stabilizacji. Zobaczcie sami. Kiedyś morsowałem, było fajnie, ale że jestem ciepłym chłopakiem. ciepłym chłopakiem. A to nie! Tak, tak, ciepły chłopak z ciebie bardzo ciepły chłopak jest gorący. Ja. Tylko broń Boże nie wstawiajcie, bo się poobrażam. Nie, ciepły chłopak. Kasper, ciepły chłopak. Porwałem. Jedną czy dwie? Jedną. Brader. Nie no. Dla mnie to jest... Nie lubię zimnego. Ten, który wygrywa wszystko, wchodzi jako ostatni. 3, 4. 3, 4. On nas pokonał. On nas pokonał. On wchodzi ostatni. Tak, gramy Mamy to samo, dobra. 3, 4. Nie! Możesz tam popisać swoje wrażenia. Nie mogę mówić. Marian! My się śmiejemy, ale zaraz będzie dokładnie to samo. Very nice. Very nice. Spoko. To teraz możesz popisać swoje wrażenia. Najważniejsze jest ustabilizować oddech. Nie moczyć klapy. Ale głowę już można. Głowę już można. Dobry szak. Dawaj. Forsowałem. Myślę, trzeba się po prostu pierdzielić. Mina jest bezcenna. Dobra, dawaj klapę. Dawaj ciepło. On jest ciepły chłopak, jest on gorący. I honestly gives you great Wysoki stres. Zobaczmy co powie zegarek. Wysoki. Leżenie w wannie kojarzy mi się z robieniem wagi, ale od dzisiaj będzie mi się kojarzyło z Tajlandią. It's just a normal day in Poland, isn't it? What? This is a normal day in Poland. Co tam cię krótko po chłopacku? Wy się śmiejecie. When it gets really bad, just scream Nie rób. is the bed war. Ja się zamoczę, ale nie rób. Okej, nie. Jemu to trzeba tak robić. Jakbyśmy mieli czasowość, to powinno Ale regeneracyjnie mistrzostwo świata. Nic lepszego tutaj nie znajdziemy, naprawdę. A że dzisiaj są sparingi do 16, to coś wspaniałego. Drugie wejście. Idziemy do lokalnej tajskiej restauracji z przypysznym jedzonkiem i jeszcze lepszymi cenami. Nie? Tak, ceny są wspaniałe. Ceny są wspaniałe. Patrzcie. Hello, sawadee krap.
Sawadika, dziękuję. Dzień dobry. A, to dzień dobry. Może być dzień dobry, tak? O, thank you. Sawadika, dzień dobry. Spoko, można się pomylić. Kasper, tylko 6 tygodni tu już. Kompoka, dziękuję. Sawadika, dzień dobry. Dobry. Dobra, więcej będę chciał na pewno. To klasycznie, nie? Burgerki, frytki, Piwko piwko. i coś słodkiego. No może nie, kurde, co, piwko, ale weźmy coś pasycznego. Brownie. Weźmy coś pasycznego, brownie. Co, trzeba odpalić pytania od fanów. Ale ten lód wszedł jak złoto, nie? Od razu obudziłem. No, A ja brać kiedyś ten Big Satay? nie. Spróbować? Ja bym tą grill beef bym wziął i to jest... Będziesz miał to samo w sumie, ale grill beef jest sprawdzone, nie? No to zaryzykuj, nie? Okay, so for me grill beef, You beef ครับผม medium, medium and broccoli with ginger and cashew nut, broccoli cashew nut ginger ครับ and tom yum, ต้มยำ with Chicken. tom yum gai, and steamed rice, and one coconut. Coconut, yeah. ครับผม Okay, for me, one coconut, ครับ chicken satay, เป็นสเต็กครับ yes, and one pad thai with chicken. ผัดไทย chicken And that's all. ครับผม Okay, for me, pad thai with chicken, ผัดไทย chicken ครับ green curry with beef, เกยอรี่ซุป with Yes. beef ครับผม with beef and water. water Pytanie do Kacpra. O, Czemu nie UFC? dlaczego nie UFC? Bo najpierw trzeba zrobić zamieszanie na polskim podwórku, na polskiej scenie MMA, a później zobaczymy, co dalej. Jest wspaniale jak jest i z tego się trzeba cieszyć. Jakie organizacje wchodziły jeszcze w grę? Sporo się mówiło o Dana White Contender Series. Był taki temat? Tak, był temat Contendera, był temat PFL-u, Oktagonu, Rizinu, a finalnie wybrałem KSW. Bartku, czy przy pomocy technik Muay Thai dokonasz destrukcji na swoim przeciwniku? Pozdro. No, jesteśmy w Tajlandii, więc rodowite techniki Muay Thai są szkolone, ale paradoksalnie robię tu bardzo dużo jiu-jitsu i będę chciał poddać mojego przeciwnika. I no, kto jest naszą inspiracją? Jakby, no, wzorem. No to twoją nie trudno zgadnąć. Moim wzorem do naśladowania, który rozpoczął moją drogę do MMA, jest oczywiście Lyoto Machida. Teraz uwielbiam oglądać Adesanie. To jest, kurczę, naprawdę gościu, który ma wspaniały styl i będąc w Tajlandii, ten Muay Thai trzeba podszkolić, żeby właśnie iść w kierunku Adesani. No u mnie gdzieś podobnie, zwłaszcza na początku przygody, gdy przychodziłem z karate do MMA, Lyoto Machida był na pewno dużą inspiracją, ale tak w ostatnim czasie, biorąc pod uwagę styl walki, mental no i może nie do końca pozasportową postawę, biorąc pod uwagę tylko tą sportową, no to zdecydowanie John Jones. Dobra, jak długo się znacie? Kurda. Ciebie ja znam. Ja już słyszałem Gdzieś w gimnazjum, w pierwszej gimnazjum słyszałem, że jest ktoś taki jak Bartosz Leszko i że on też trenuje karate i on też jest zajebisty i wy musicie się napierdalać i zobaczyć, kto jest lepszy. Ja tak słyszałem w mojej szkole. Kto jest lepszy? Ja miałem podobne pogłoski. Słyszałem, że jest ktoś taki jak Kacper i też robi karate i też robi MMA. I kto jest lepszy? W czym? W robieniu wagi. No, to już wiemy, że Kasper. W robieniu wagi na pewno. Please, mogę motywację. To Motywacja? Kacper. No, Jej, motywacja to motywacja? to tylko ty, nie? Rób to, co kochasz, nigdy się nie poddawaj i cały czas dąż do realizacji swoich marzeń.
taka motywacja. Jeśli miejsce, w którym teraz jesteś, cię nie satysfakcjonuje i chcesz być gdzieś wyżej i to nie jest wystarczająca motywacja dla ciebie, no to już nie wiem, co może pomóc. Czy udało się huknąć hienę w beret? Hienę w beret, no... Nie no, Maciek jest w świetnej formie. Maciek tutaj pokazał prawdziwy polski poziom napięcia. Napięcia na technice i napięcia na rundkach, ale coś tam się trafiło. Jest jedno pytanie od ziomeczka z tatuażami na twarzy naszego z klubu i wysłał zdjęcie mojej torby z zapytaniem, jak można pić 4 litry na treningu. No, brother, I've got a hangover. Możesz pokazać. Kacper, za prezenty, jak można wypić, O. jak można wypić 4 litry wody. I 4 litrów wody teraz nie wypiję, ale pokażę. pije się tak samo, tylko że etapami. Nie wiem, czy ludzie są gotowi na tę Saharę. Jak ten krokodyl? Dobry? Skorpion Skorpion lepszy. No. Właśnie, że koledzy mówili, że krokodyl to taki gumowy trochę, nie? zawsze kolega mówi. Zawsze kolega mówi, no wiesz, takich rzeczy to... Chcesz spróbować? Nie, ja poczekam na mojego warana. Musi się... Zostawiłem kota w sypialni. Ale dlaczego? I na razie. Dobre to twoje jedzenie, co? Moje jedzenie. Ja jestem forever alone dzisiaj na treningu bez partnera. Na obiedzie bez jedzenia w ogóle. Z tym kotem było tak, nie? Wjeżdża. Z tym kotem było tak. Co to jakaś mała porcja dzisiaj? No nic. Obudziłem się gdzieś około 4:00, żeby się załatwić. Było duszno, więc stwierdziłem, że się przewietrzę. No i się przewietrzyłem, ale w międzyczasie podbiegł do moich drzwi kotek. No i już się zaczął czaić. Próbowałem wejść do domu tak, żeby nie wszedł za mną, no ale one się przycisnął, nie? Naprawdę dobrze to zrobił, nie? Schował mi się pod łóżko. Ja go próbowałem wywalić. Udało mi się tylko wywalić go do kuchni i salonu. Więc zamknąłem drzwi do sypialni, poszedłem spać. No i zostawiłem też drzwi niezakluczone, tylko nie kluczyłem drzwi. No. No i wstałem rano, chciałem go wypuścić. No to były drzwi otwarte, więc pewnie ktoś przyszedł. Pytałem się was, ale tu nie byliście wy, więc może sąsiadka nasza. No ale jak sąsiadka mogła No przyjść? nie wiem, Właśnie ja to... bo on przez pierwsze 15 minut chciał wejść do mojej sypialni i drapał, i pukał, drapał, miauczał, miau, miau. I cały czas napierdzielał drzwi. Ja mówię, daj mi święty spokój, idę spać, nie? No i Ale po tajsku musi Po tajsku. To jest tajski kot. no i jak wstałem rano, chciałem go już w końcu wypuścić na wolność, to ktoś go wypuścił sam. Ale może on sam otworzył. Ale no Nie przecież, wierzę w ale to. on Nie- sięga, nie- bo jak nie- on chce wejść do mnie, on sięga łapą do tego. No ale tego. jak on przykręci On nie musi przekręcać, wystarczy, że pacnie łapą przecież w ten klik, nie? i to się otworzy? No chyba No tak, nie, nie? myślę, że- Trzeba przekręcić. No chyba Po tym kliku. Trzeba przykręcić. Trzeba przekręcić. Ktoś musiał mu otworzyć drzwi, to jest niemożliwe, żeby wyszedł sam. Nie, jakoś nie ufam tym kotom. Chodzą, kurde, te koty wszędzie, tutaj skaczą. Nie wiem, brzydzę się dotykać tych kotów. Ja wiem, że wy macie inne zdanie, ale ja wolę, jakby ten kot nie wchodził do mnie do domu. Kurde, ja już też go nie wpuszczam, bo on raz... Thank you. Raz... Inna sytuacja. Raz on w ogóle wszedł i się na mnie rzucił. Normalnie zaatakował mi nogę. Ja chciałem otworzyć lodówkę, żeby się napić jeszcze. Ale jak zacząłem otwierać No lodówkę, od razu. bo on chciał się wpierdzielić do lodówki. Więc stwierdziłem, wolę Bo mu się nie napić. gorąco było. Chciał się schłodzić po prostu. Wolę się nie napić, ale nie wpuszczę kota do lodówki. Smacznego, kochani. No a raz mi naszczał, nie?
Normalnie usiadł na rękawicach i zaczął kurde stać. Nie? Ale i to był już jego ostatni raz. To był ostatni raz, jak był u mnie w domu. A lubiłem tego kotka ogólnie, nie? Ten tajski kurczak, co Bartek zamówił, jest To jest dziwny. tajski kurczak, nie? Zaprezentuj naszą nową zabawę. Znaczy nie taką nową. Włączymy sobie translator i powiemy Kampuncia, Ciamana, Kapczej, Lalaj, Omcia, Kap. Czyli powiedziałem totalnie nic, ale Kambodża będzie miała odwagę i będzie chciała wrócić. Nie wyszukało. Kasper, twój tajski jest za słaby. Co w talerzu piszczy? Kacper, co piszczy w twoim talerzu? Ale ostre. Wow, to jest spicy. Spicy. Wow. Nie, naprawdę mają tutaj ostre potrawy i trzeba uważać, żeby przypadkiem nie było zbyt gorąco. Ciepłego chłopaka. Ciepły chłopak lubi gorące i ostre jedzonko. Najlepsze jest, jak piecze w drugą stronę. Z tego materiału się nic nie nada, nie? Ja będę musiał jechać do Warszawy nakręcać, kurde, vlogi, nie? U mnie Tom Yum miała być z kurczakiem, ale tak jak mówiłem, bardzo, bardzo fajny ten tajski kurczak, taki pływający. Więc Tom Yum daje zawsze dużo mocy, bo jest ostre. A ciepłe chłopaki lubią ostre, więc Tom Yum daje zawsze dużo mocy. Ryżyk, węglowodany, dodatkowo wołowinka, podwójna porcja wołowinki i brokuły, troszkę warzywek. A Sebastian, co masz? Szczura i krokodyla. Tak, ja miałem krokodyla na szaszłyki z krokodylem, grillowane, Tak? z sosem własnym. I teraz właśnie kawałki szczura z makaronem. O, Ale to takie wyjątkowe odstępstwo od mojej diety, bo normalnie to... normalnie jem psy tylko. Za moje 3 dania i kokosa 5 dyszek. No u mnie wyjdzie z 40 parę, a to jest dwa dania, Ja mam przystawka, jakieś kokos. 25 zł. Można? Można. Można. Fajnie, że z nami byliście, oglądaliście. To jest część naszej pracy na macie w Mangtao. I bądźcie z nami 11 maja w trójmiejskiej Ergo Arenie. My postaramy się dostarczyć wam mnóstwo emocji, a wydajcie nam dużo dodatkowej energii, zedrzyjcie gardła na trybunach i do zobaczenia. Do zobaczenia. Widzimy się 11 maja.